Słuchajcie, pokażę wam teraz jak wygląda tutaj miejsce, gdzie w ciągu dnia odpoczywamy, bo w nocy śpimy w górach, w śpiworach, tam na jakichś tam karimatach na polu. Także jest wesoło, natomiast w ciągu dnia akurat tak by się trafiło, że to jest taki kontener właśnie i wygląda on w ten sposób. Tutaj luksus, można powiedzieć, że jest. Łóżeczka, tutaj akurat odbyję swoje sprzęciory. Fakt, że tutaj jest tam 5-6 chłopa się mieści, a tutaj nikt nie śpi cały czas. To jest taka stróżówka ludzi, którzy pilnują markurów, żeby kłusownicy ich nie ostrzewili. W dawnym czasie było tak, że bardzo dużo ich skłusowali i prawie nic nie zostało, także dlatego tak drogie są te polowania. Tutaj widzicie, buty zostawiamy przed wejściem, dywanik, budki pastoreł. Tam nasza maszyna, tutaj w tym pojemniku, który jest, mają wodę do picia, także też fajnie. Tu mamy stoliczek, w stoliczku nakryj się, tutaj serwują cały czas jedzonko, arbuziki, widoczki mamy cudne. Zaraz wam pokażę, jak tu się szykuje jedzonko. Tutaj chłopaki szykują jedzenie. Przed chwilą spróbowali kozę. Także jesteśmy na tym. A tutaj już jest nasz boss. No, tutaj smaży się nasze jedzonko. Niedługo będziemy mieli co jeść. Tutaj przyjaciele nasi są. Tam mamy spiżarnię. A tutaj jest miejsce, można powiedzieć, że obserwacyjne. Skąd pilnują właśnie, czy nie będzie kłusowników, nie widać, czy jakieś strzały nie padają przypadkowe. I co jakiś czas na takich górach są takie stróżówki. Także widzicie, jak to się tutaj odbywa. Zaraz będziemy wychodzić w góry. Dzisiaj mam plan z kolegą jednym, też spróbuję wam nagrać filmik. Musimy wejść na tamtą górę, pokażę wam zaraz, na szczyt tej góry. Plan jest taki, że dzisiaj będziemy we dwójkę tam szukali, przez lornetkę wypatrywali markurów. Jeżeli któregoś znajdziemy, to postaram się puścić drona, żeby nagrać wam to fantastyczne stworzenie. Wszędzie są rzadkością, także mam nadzieję, że się uda i trzymajcie kciuki. Później jak wrócimy, to jedziemy w nocy oczywiście znowu na Odyńce, na polowanie, znowu w teren. Także do usłyszonka wkrótce, mam nadzieję. Tutaj w obozie, jak widzicie, to jak kartofelki posadzone niedaleko, także wszystko mam swoje. Koza gardła dała, ale to też smaczne jedzonko, wszystko robią też na miejscu. Obawiałem się, że trochę słabo to będzie, bo generalnie wolę wieprzowinkę, ale naprawdę jest, jak to mówią, ocień wkusny, naprawdę smaczne, także jest ok. Nasza maszyna, zaraz pójdziemy, zobaczymy jak nasze jedzonko, czy już się tam dochodzi, czy nie. No to w międzyczasie mamy zmywanie naczynek i kolega też wodę ładuje do chłodni. Już pomału powinno jedzonko dochodzić. Szykujemy żarełko. Jak zawsze cebulka, ogóreczek, pomidorek. To nasz kucharz. Ja tu zaraz z nim skoczymy właśnie w góry. Tutaj co mamy? No proszę bardzo, się wszystko gotuje. To jest ździebełka, co widzicie, to jest pieprz ich tutejszy. To jest bardzo dobry, przyprawiają tymi zupę i dodają jako przyprawę do wszystkich, można powiedzieć, mięs. Korny uslowia. Tak, robota pełną parą idzie. Musimy się już pomału spieszyć. Tutaj mamy, widzicie, to jest sała, czyli jest tłuszcz z boku kozy. Oni używają go do smażenia, także mówią, że najlepiej się smaży w swoim tłuszczu. Mamy podroby. I tyle. Pomału musimy się już zbierać w góry, także już się spieszymy z tym jedzonkiem, żebyśmy zdążyli może sfilmować jakieś markury, a przynajmniej zobaczyć, także zobaczymy.
Karashim. Idziemy na miejsce, gdzie będziemy zaraz obserwować markory, jeżeli będą. Mam z sobą też broń, dlatego że tutaj dziki są nawet, można powiedzieć, że takie górskie są wybiegane mocno i nawet w prawie pionowych ścianach się potrafią spinać jak kozice, co było dla mnie szokiem. Ale na razie musimy dojść, jeżeli coś znajdziemy fajnego, wtedy puszczę drona i spróbuję wam to nagrać. Także już się cieszę na samą myśl i wracamy do gry. Kaban. Słuchajcie, na tej wysokości są ślady dzików, także zobaczcie, co tutaj się dzieje w każdej chwili. Oprócz markurów możemy też się nadzieć na jakieś duże dyńce górskie.
No słuchajcie, udało się, mało nie straciliśmy drona, dlatego że tak się zapędziliśmy za markerami, bo one daleko jednak uciekają, że baterii starczyło w ostatnich dosłownie sekundach na powrót i na wylądowanie, bo tutaj musieliśmy z tego szczytu obniżyć się jakieś 400 metrów w dół i jeszcze wrócić prawie no, jakieś 700-800 metrów, także powiem wam, najdłuższe sekundy w życiu. Jeszcze musiałem złapać drona w ostatnim momencie, żeby nie spadł nam tutaj w przepaść, ale ważne się udało, także na pewno pokażę wam te nagrania z tymi markerami. No przepiękne stworzenia, bardzo szybkie, piękne, no i żyją tak jak żyją, nie? Ale najważniejsze, że się cieszę, że odnieśliśmy sukces, także to co wam obiecałem, to udało się zadanie wypełnić, a teraz czeka nas powrót do bazy i zaraz tylko coś zjemy i od razu będziemy lecieć na nockę na polowanie na odyńce. Jeden już jest piękny pozyskany. Mam nadzieję, że może uda się w tej nocy ciachnąć kolejnego, a przynajmniej coś zobaczyć. Także powodzonka mi życzcie i jesteśmy na łączach. Niedługo się znowu słyszymy. Da. O, Oh, big one. da. Big one? Big one. Trophy.
I słuchajcie, w skrócie podsumowuję dzisiejszy dzień, bo to był chyba najbardziej zwariowany dzień w moim życiu. A więc jak pamiętacie, rano dochodziliśmy strzelnego w nocy rannego odeńca, największego w moim życiu. Był jeszcze żywy, także tam po dosyć niebezpiecznej akcji udało się go dopaść. Także fajnie. Zmęczeni mega byliśmy. Później wariactwo, bo byliśmy wysoko w górach. Jak pamiętacie, udało mi się dla Was nakręcić film z markurami. Mało nie straciłem drona, ale to tam przy okazji, ale to też było mega wyczerpujące. Co chwila były osuwiska, które gdzieś tam trzeba było w tych górach uważać, żeby w lufę gdzieś tam nie wpaść. W drodze powrotnej udało się, no to trochę podpuścili mnie tutaj Tadżykowie, bo udało się strzelić dużego dzika, ale no to było dosyć karkołomne, dlatego że to był strzał jakieś 250-270 metrów, ale praktycznie pionowo w dół. I sam dzik, sam strzał to jest wszystko ok, ale wrócić pod tą górę, słuchajcie, to myślałem, że płuca wypluje. Też ten Tadżyk, który ze mną był, to raz się modlił do Allaha, raz do Jezusa Chrystusa, bo mówi, że nie da rady wejść z powrotem pod tą górę i mówi, żeby nie wie kto go szybciej wysłucha, ale by chciał już być na górze, a musieliśmy się spieszyć, dlatego że już zbliżała się pora wypadu właśnie na nocne polowanie. Na Odeńce tutaj też wszędzie jest daleko. Teraz jesteśmy w Stróżówce. Straży Granicznej, także też akcja gruba. Dlatego, że pół godziny temu szybko podchodziliśmy, bo tu wszędzie są dystanse bardzo duże, szybko podchodziliśmy w jedno miejsce, gdzie był bardzo duży odyniec. Słuchajcie, po karkołomnym biegu pod górę musiałem oddać strzał na ponad 400 metrów do odchodzącego odyńca. Tam był tylko czas, żeby rozstawić pastorał i nic więcej. Ten kaman dostał ewidentnie. Także osuwał się w dół zbocza, ale czy jest jeszcze żywy, czy nie, to sprawdzimy rano. Także chyba będziemy go dochodzić. Szybko udało mi się tylko zmienić. Polujemy cały czas z termowizją. W TH50V2 w Infireju zmieniłem szybko tryb na B400, bo tak mam ustawione. Miałem ustawione 100, 200, 300, 400 metrów i to wymagało szybkiej zmiany, także dobrze pamiętałem, żeby to zmienić, bo inaczej nie było najmniejszych szans na trafienie takiego dzika jeszcze w takim, ale oddechu nie mogłem złapać, także sam jestem ciekawy, jak to wyszło, ale to był chyba dzień pełen takich, w moim życiu chyba największych emocji łowieckich w ciągu jednego dnia, nie? No, dlatego, że to wszystko się tutaj dużo działo. Zobaczymy rano, co z tym kamanem wielkim tam jest i czy uda się go dojść i jak to wygląda, ale powiem szczerze, że jest grubo, nie? Tutaj chłopaki są ze mną, mają dwa Infireje, mają ZH50V2 i Findera FL35R. Bez tego Findera, bez tej oceny odległości nie byłoby szans na polowanie w takim wydaniu, jak jest tutaj. Także to jest podstawa. No zobaczymy, co nam przyniesie dalszy rozwój wypadku. To nas kolejny dzień jeszcze, zresztą mamy noc polowania, także niewykluczone, że może znowu będziemy jakimś karkołomnym biegiem zapierdzielać do jakiegoś znowu dużego odyńca, który na horyzoncie się pokazał. Bo tutaj to jest tak, że tu są góry, oni nie odpuszczają żadnemu dzikowi dużemu. Także do usłyszenia wkrótce i będziemy się słyszeć.
Mamy kolejnego kabana, bardzo duży. Odyniec, Very big kaman. big kaban. Tak jest, z chłopakami byłem. Super. Jesteśmy, słuchajcie, to jest kolejny kaban tej nocy. Pierwszego będziemy rano szukać, Wow. a ten jest potężny. Wam powiem tyle, że zaraz wam go pokażę. Jeszcze delikatnie piszę testament, ale już kończy. Kaban jest potężny, także bierzemy się teraz do roboty. Do usłyszenia wkrótce. Szkoda, się przygotowuje takiego zdjęcia. Zobaczcie co tutaj mamy. Że nie muszę wam tłumaczyć, jak szczęśliwy jestem. Z kolejny kaban do nocy mam niesamowite wczucie. Także zaraz robimy parę fotek do roboty.